Cześć, nazywam się Damian Łochutko, jestem z firmy Topico Charter i dzisiejszy film otwiera cykl filmów, których prawdopodobnie powstanie 6. Są to filmy, które są odpowiedzią na Państwa potrzeby, z którymi często się spotykamy, czyli będą opowiadały o tym ogólnie o czarterze jachtów, o wynajęciu jachtu, o charakterystyce kalendarza, o bezpieczeństwie, o mapie. Będziemy się starali przekazać jak najwięcej informacji osobom, które wybierają się na pierwszy swój urlop na jachcie na Mazurach. Sądzę, że znajdą w tym filmie coś ciekawego dla siebie również osoby, które już wynajmowały jacht, ale może nie wiedzą wszystkiego, a może wynajęły jak na bardzo krótko i chcą jeszcze się czegoś dowiedzieć. Mam nadzieję, że to nie będzie stracony czas oglądanie tych filmów i przekażę Państwu taką skondensowaną wiedzę potrzebną na sam początek przygody z wynajmowaniem jachtu i z pływaniem jachtem po wielkich jeziorach mazurskich. Jaki jacht można wynająć bez patentu? Otóż w Polsce mamy pewne rozporządzenie, którym się teraz posłużę, ponieważ jest wiele na ten temat teorii, kiedy można, kiedy nie można. Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych o mocy silnika do 75 kW, czyli do około 100 koni i o długości kadłuba do 13 metrów, których prędkość maksymalna nie przekracza 15 km na godzinę. Prosto napisane, ale jeszcze podsumujmy. Czyli mamy trzy czynniki. Moc silnika nie może przekraczać 100 koni mechanicznych, prędkość jachtu nie może przekraczać 15 km na godzinę, długość jachtu nie może przekraczać 13 metrów. Większość jachtów w naszej ofercie spełnia te warunki. Należy jednak wziąć pod uwagę, że płynąc pierwszy raz w rejs, należy wybrać jachty mniejsze, nawet jeśli jesteśmy załogą na przykład 4 czy 6 osobową i oczekujemy komfortu, to jednak proponuję wynająć jacht mniejszy do około 8 metrów, po to, żeby tę przygodę z pływaniem po wielkich jeziorach mazurskich rozpocząć powoli i powoli nabierać doświadczenia. Jachty 10, 12, 13 metrowe polecam osobom, które już były 2-3 razy na Mazurach, wiedzą jak się posługiwać jachtem, jak się zachowywać w portach, nabrały trochę doświadczenia i nie będzie ich ten gabaryt jachtu stresował. Jak wybrać jacht? Przymierzamy się do pierwszego czarteru, wynajęcie jachtu, chcemy spędzić urlop na Mazurach. Pierwsze co robimy, z reguły odpalamy wyszukiwarkę, wpisujemy jakąś frazę w wyszukiwarce czarter jachtu, wynajem jachtu, jakąkolwiek, wyskakuje nam kilka firm, klikamy, wchodzimy, mamy listę jachtów. Co teraz? Taka wielkość, taka długość, takie wyposażenie, zamykane kabiny, ilość osób, mnóstwo. Lokalizacja, mnóstwo jest tych czynników. Krótko mówiąc, po pierwsze, jakie mamy doświadczenie? Zakładając, że jest to nasz pierwszy rejs, czyli doświadczenia nie mamy, proponuję wybór jachtu do około 8 metrów długości. Po drugie, typy i modele. Na wielu stronach firm czarterowych znajdziemy Nautica 830, Nautica 830S, Nautica 830 MC, Nautica 1300, Nautica 1000. Krótko, cyferka 830, 1000 czy 1300 w tym przypadku wskazuje na długość jachtu. Z reguły przy innych modelach mamy to samo, na przykład Nautiner 38, w tym przypadku mierzony w stopach, czyli 38 stóp, lub Nautiner 40, stóp 40. W przypadku Nautica 830, długość 830, Nautica 1000, długość 10 metrów, Nautica 1300, długość 13 metrów. Należy brać też pod uwagę, że w każdej firmie, na przykład jacht Nautica 830, w jednej firmie będzie miał na wyposażeniu ogrzewanie, lodówkę, ster strumieniowy, o którym powiem za chwilkę. W innej firmie tego już nie będzie, ponieważ będzie to wersja uboższa. Także należy sprawdzić, czy dany typ jachtu z danej firmy, która nam się na przykład spodobała i chcemy od nich wynająć jacht, ma pewne wyposażenie, ponieważ rodzaj jachtu i nazwa warunkuje tego, co jest na wyposażeniu jachtu. Decydując się na wybór jednostki, musimy stwierdzić, ile osób będzie spędzało na niej czas. Czy będzie to rodzina na przykład z 2 dzieci, czy będą to znajomi,
czy będą to pary. Mówię o tym, ponieważ często na przykład jeśli przyjeżdżają do nas znajomi, czyli dwie osoby dorosłe plus dwie osoby dorosłe, oczekują oni pewnej intymności na jachcie i szukają jachtów z zamykanymi kabinami. Także takie jachty również są i można je wybierać. Jeśli przyjeżdża rodzina na przykład z dziećmi, to na przykład potrzebują jachtu z jedną zamykaną kabiną lub w ogóle tej zamykanej kabiny nie potrzebują. Kolejny temat, który chcę poruszyć, to jest lokalizacja firmy zajmującej się wynajmem jachtu. Można szukać ofert firm z Węgorzewa, Giżycka, Mikołajek, Rynu, Sztynortu itd., itd. Dla niektórych z Państwa ma to znaczenie, jadąc z głębi kraju, czy wynajmie jak z Mikołajek, czy z Węgorzewa, ponieważ jest to około 60 km różnicy. Być może jest to godzina dłużej drogi, natomiast sugerowałbym, żeby nie był to ważny czynnik, ponieważ z północy również naprawdę warto jest wypłynąć, z północy Mazur, czyli z Węgorzewa. Serdecznie polecam. Po pierwsze oczywiście dlatego, że firmę tutaj prowadzimy, ale proszę zwrócić uwagę na to, że są tutaj naprawdę fajne firmy, które starają się robić to bardzo dobrze, które jachty utrzymują w dobrym stanie i bardzo o to dbają. I tych firm jest kilka w Węgorzewie. Ponieważ północ Mazur ciągle jest regionem, gdzie nie ma tych jachtów zbyt dużo, nie ma dużej ilości jachtów motorowych, nie ma dużej ilości skuterów, nie ma dużej ilości spacerowych jachtów motorowych. Ciągle tutaj możemy wypłynąć na jezioro Mamry czy na jezioro Święcajty i gwarantuję Państwu, że znajdziemy tam ciszę i spokój. Trzeci czynnik to cena. Cena jest warunkowana terminem, w jakim wypożyczymy jacht, czyli czy to jest niski sezon, czy wysoki sezon. O tym opowiemy w innym filmie. Cenę warunkuje również wyposażenie jachtu, rodzaj jachtu i tutaj też sugeruję, żeby nie dać się zmylić tym, że na przykład jakiś jacht okaże nam się 50 zł tańszy za dobę, czyli przez 7 dni będzie to 350 zł różnicy w czarterze. Po pierwsze, należałoby sprawdzić, co ma na wyposażeniu. No, można popytać znajomych, bo jednak coraz więcej osób pływało po Mazurach i ma jakąś pewną opinię o firmach. Metoda przekazywania sobie informacji, czyli polecania firmy, uważam, że jest doskonałą. Można poczytać na forach opinie o firmach, do czego też zachęcam i zachęcam też do dzielenia się opiniami na forach, ponieważ w dobie internetu jest to dobre źródło informacji. Przechodzimy do ostatniego punktu podstawowego, to jest wyposażenie jachtu. Tutaj można byłoby mówić i mówić, natomiast streszczając to do najbardziej podstawowych rzeczy. Rodzaj silnika. Czy jest to silnik zaburtowy, czy stacjonarny. Później mamy ster strumieniowy. Koniecznie musi mieć jacht ster strumieniowy, jeśli chcemy wynająć jacht pierwszy raz. Ster strumieniowy jest to silnik umiejscowiony na dziobie jachtu, który bardzo nam pomaga w manewrach w porcie. Możemy jednym przyciskiem skierować dziób w lewo, drugim przyciskiem skierować dziób w prawo. Zdecydowanie musi to mieć. Na jachtach możemy mieć również lodówki, ogrzewanie, telewizję, radio, wycieraczkę szyby, elektryczną windę kotwiczną i wiele, wiele innych rzeczy, czasami potrzebnych, czasami mniej. Natomiast możemy sobie na przykład, szykując się do rejsu, odpowiedzieć na pytania następujące. Ok, płynę pierwszy raz w rejs, warto mieć ster strumieniowy, szukajmy jachtu ze sterem strumieniowym. Silnik zaburtowy, raczej polecam na pierwszy raz silnik zaburtowy, ponieważ możemy dużo lepiej manewrować jednak jachtem z silnikiem zaburtowym, czy to płynąc do tyłu, czy do przodu. Więc polecam to rozwiązanie. Na silniku zaburtowym również można zamontować płyty. Te płyty ułatwiają sterowanie jachtem i również ułatwiają manewry portowe, które są bardzo istotne. Wyposażenie kambuza, czyli kuchni. W tym przypadku talerze, sztućce, garnki, widelce itd. Myślę, że omówiłem najbardziej podstawowe rzeczy, które należy brać pod uwagę podczas szukania jachtu na swój wymarzony urlop na wielkich jeziorach mazurskich. Coraz więcej osób przyjeżdża do nas, coraz więcej osób przyjeżdża pierwszy raz i radzą sobie doskonale, wracają z potężnym uśmiechem.
uściskując dłoń na do widzenia mówią, wrócimy do Was za rok, a może jeszcze w tym sezonie, jak nam pozwoli na to czas lub warunki finansowe. Jak zarezerwować jacht? W naszej firmie wygląda to w ten sposób, że niektóre osoby kontaktują się ze mną telefonicznie, pytając o dostępność w danym terminie, pytając o to, jaki jacht bym polecił, ponieważ wybierają się w takim terminie, mają tyle osób w załodze, chcieliby na przykład to i to. Wtedy staram się oczywiście doradzić jakiś jacht, udzielić informacji, czy termin jest dostępny. Jeśli ta rozmowa przyniesie nam konkretne ustalenia, wtedy proszę o wysłanie do nas maila z informacją o danych kontaktowych, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, z informacją w mailu, w jakim terminie ma się odbyć ta rezerwacja, jaki jacht Państwo wybrali. My w odpowiedzi wyślemy Państwu umowę czarteru ze wszystkimi potrzebnymi informacjami. W umowie czarteru znajduje się numer konta do wpłaty zaliczki. Zaliczka zawsze wynosi około 30% wartości całego czarteru. W momencie otrzymania zaliczki rezerwacja jest potwierdzona, wszystkie formalności mamy załatwione. Państwo przyjeżdżają do portu i tam odbywa się przekazanie jachtu i kilka innych czynności, o których opowiemy w innym filmie. Można również oczywiście pominąć krok telefonowania do mnie i rozmawiania, tylko można na przykład wysłać obszernego maila z różnymi wątpliwościami, z różnymi pytaniami. Staram się odpowiadać tego samego dnia. Drogą mailową wymieniamy różne pytania, odpowiedzi, dopasowujemy termin, dopasowujemy jacht i czasami po jednym, dwóch mailach, czasami po kilku dochodzimy do tej decyzji, ustalamy cenę czarteru, ustalamy termin i znowu wysyłamy umowę, Państwo wpłacają zaliczkę. Tak to wygląda u nas. Także nie bójcie się, do odważnych świat należy. Nie porywajcie się od razu na duże jachty. Sprawdźcie wyposażenie, sprawdźcie firmę, z której wynajmujecie jacht. Jest mnóstwo firm bardzo fajnych, które bardzo się starają, gości starają się, żeby za rok do nich wrócili. Jest też niestety trochę firm, które nie spełniają może wszystkich warunków, których my byśmy oczekiwali, ale to trzeba zweryfikować samodzielnie. Także serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj jest 15 września, pełne słońce, marszczę się tutaj, lepszego kadru nie znaleźliśmy, ale naprawdę warto przyjeżdżać na Mazury.